gościmy w przepięknych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach cyklu wykładów Królowa na Zamku Królewskim w Warszawie. Nazywam się Agnieszka Januszek-Sieracka i zapraszam do wysłuchania pod czujnym okiem królowej Bony wykładu Królowa Bona Sforza i jej państwo mazowieckie. Włoska księżniczka Bona Sforza została drugą żoną króla Zygmunta I i królową Polski w roku 1518. Ta 24-letnia wówczas kobieta od dziecka przekonywana była, że urodziła się, by rządzić mężczyznami i od najmłodszych też lat przygotowywana była do tego, by sprawować władzę, naprawdę sprawować realną władzę. Po przyjeździe do Polski dość szybko zorientowała się, jak kształtują się realia społeczno-polityczne i gospodarcze w jagiellońskiej monarchii i jak odmienne są od tych, które znała z Włoch. Istotny problem, mógłby ktoś pomyśleć. O, wyzwanie, pomyślała królowa Bona i natychmiast przystąpiła do działań. Ważne miejsce w tych działaniach i jej dalekosiężnych planach zajęło Mazowsze. Terytorium Mazowsza podzielone było troszeczkę później na 3 województwa: płockie, rawskie i mazowieckie, które znacznie różniły się od siebie wielkością. Powstawały one w wyniku stopniowego wcielania księstw mazowieckich do korony. To, co było charakterystyczne dla Mazowsza, to bardzo duże rozdrobnienie ziem i powiatów, które spowodowane było długotrwałą odrębnością polityczną, licznymi podziałami na niewielkie dzielnice książęce, a także, a może nawet przede wszystkim, rozdrobnieniem szlachty. Charakterystyczne dla tej dzielnicy i niespotykane nigdzie poza Mazowszem było właśnie majątkowe rozdrobnienie szlachty oraz największe skupiska szlachty drobnej, bezkmiecej, zubożałej, które były liczne zwłaszcza na północno-wschodnich, kresowych obszarach Mazowsza. Inkorporacja ziem mazowieckich do korony następowała stopniowo, w miarę wymierania poszczególnych linii piastów mazowieckich, lenników Polski. Najwcześniej w 1462 roku po śmierci księcia Siemowita V i Władysława II włączono ziemię rawską i gostynińską. Niedługo później, w roku 1476, po śmierci ich matki Anny, do korony została inkorporowana ziemia sochaczewska, a w 1495 roku, po śmierci księcia Janusza II, także księstwo płockie i należąca wówczas do tego księstwa ziemia wiska. Wreszcie proces inkorporacji stopniowej ziem mazowieckich skończył się w roku 1526, kiedy włączone zostało do korony najobszerniejsze księstwo mazowieckie z głównymi ośrodkami w Warszawie, Czersku, Ciechanowie i Łomży. Królowa Bona bardzo szybko zwróciła uwagę na Mazowsze, zwłaszcza w kontekście czegoś, co było jej oczkiem w głowie, czyli polityki dynastycznej, która nastawiona była na zapewnienie Jagielonom podstaw materialnych, ale także wprowadzenie w Polsce monarchii dziedzicznej. Pierwsze lata w Polsce królowej Bony znaczone oczywiście były przede wszystkim obowiązkami macierzyńskimi, ponieważ przez pierwszych 9 lat królowa była 6-krotnie w ciąży. W 1519 roku urodziła się Izabela, w 1520 roku Zygmunt August, a następnie w 1522 Zofia, w 23 Anna, w 26 Katarzyna i jeszcze w 27 roku królowa Bona także przedwcześnie urodziła swoje ostatnie dziecko Olbrachta. Mimo tych licznych obowiązków, które z pewnością Bona wówczas miała, bardzo wcześnie zaczęła interesować się Mazowszem i myślała o tym, by jak najsilniej tę ziemię związać z koroną. Takim pierwszym przejawem zainteresowania królowej Bony realnym była koncepcja, taki projekt wydania najstarszej córki Zygmunta Starego, jej pasierbicy Jadwigi, za księcia mazowieckiego Stanisława.
Rokowania rozpoczęły się prawdopodobnie w marcu 1523 roku. Wówczas książę Stanisław przybył do Krakowa na Sejm i z pewnością była to dobra okazja, by rozmawiać o takim korzystnym dla obu stron projekcie. Bona od samego początku silnie te starania popierała, a być może nawet projekt ten był jej własnego pomysłu. Po śmierci Stanisława w roku 1524 o rękę królewny zaczął zabiegać jego młodszy brat i następca Janusz III i Bona również te starania z całych sił popierała, aż do przedwczesnej śmierci kandydata do ręki królewskiej córki w 1526 roku. Te pierwsze podjęte przez Bonę projekty ściślejszego związania Mazowsza z koroną nie udały się z przyczyn obiektywnych, natomiast królowa bardzo szybko zaczęła myśleć o tym, żeby z Mazowsza stworzyć Dominium Jagiellońskie, które funkcjonowałoby na warunkach zbliżonych do tego, w jaki sposób Jagiellonowie rządzili w Wielkim Księstwie Litewskim. Być może to właśnie te starania królowej Bony sprawiły, że padły na nią plotkarskie, co prawda, ale bardzo ciężkie oskarżenia o udział w otruciu dwóch ostatnich książąt mazowieckich, Stanisława i Janusza, którzy zmarli odpowiednio w 1524 i 1526 roku w młodym wieku, ponieważ obaj mieli raptem po 24 lata. Dodatkowo jeszcze okoliczności ich śmierci uznano za zagadkowe. Plotka o udziale Bony była bardzo pokrętna. Zgładzenie książąt, a wcześniej także ich matki Anny, która zmarła w 1522 roku, zarzucano Katarzynie Radziejowskiej, wojewodziance płockiej, którą do tych zbrodniczych działań popchnąć miała zazdrość i nieodwzajemniona miłość. Wspólnikiem Katarzyny Radziejowskiej miał być osiadły w Płocku włoski aptekarz, a od Włocha do Bony, też Włoszki, już zaledwie krok. Podejrzenia były na tyle poważne, albo może raczej plotki były na tyle silne, że król Zygmunt Stary zarządził przeprowadzenie śledztwa i w wyniku tego śledztwa 9 lutego 1528 roku został ogłoszony specjalny edykt, w którym zapisano, że książęta nie sztuką ani sprawą ludzką, lecz z woli Pana Wszechmogącego z tego świata zeszli. Źródeł tej plotki szukać należy raczej w podjętych wówczas przez królową działaniach, które zmierzały do oddania Mazowsza w dziedziczne władanie młodziutkiemu Zygmuntowi Augustowi. Królowa Bona miała już duże sukcesy na niwie zapewniania bezpiecznej przyszłości swojemu jedynakowi. W 1522 roku uzyskała dla niego zapewnienie o przekazanie mu tronu wielkoksiążęcego na Litwie. W 29 roku doszło do skutku. W tym samym jeszcze roku doprowadziła do elekcji 9-letniego wówczas Zygmunta Augusta na króla Polski, a już na początku 1530 roku odbyła się jego koronacja. Więc działania Bony były wielokierunkowe i poza tymi o charakterze politycznym bardzo skupiała się także o to, by zapewnić swojemu synowi zaplecze materialne i finansowe. Bona bardzo sprytnie tutaj zaczęła działać, ponieważ na korzyść swojego syna i całej dynastii postanowiła wykorzystać silny mazowiecki separatyzm i silne również obawy przed inkorporacją księstwa do korony, więc postąpiła też bardzo rezolutnie, bo z tym projektem wystąpiła nie ona, co z pewnością nie podniosłoby szans jego realizacji, a mieszkańcy Mazowsza. Separatyści mazowieccy początkowo skupieni byli wokół siostry zmarłych książąt, ale szybko zorientowali się, że dużo lepiej postawić jest na energiczną i politycznie wyrobioną, mimo młodego wieku, królową i przerzucili swoje nadzieje na jej projekt uczynienia z Mazowsza dynastycznego zaplecza dla Zygmunta Augusta, w konsekwencji także dla całej dynastii.
Królowa była realistką. Szybko zobaczyła, że jej działania wywołują huraganowy sprzeciw koronnej magnaterii i szlachty. Dołączyły do tego także zabiegi księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, który szybko zorientował się w sytuacji i żeby jej przeciwdziałać, zaczął zabiegać o małżeństwo swojego brata, margrabiego Wilhelma, z ostatnią mazowiecką księżniczką Anną. Królowa nie marnowała energii na projekty, które nie miały szans realizacji. W 1527 roku pogodziła się z upadkiem tej koncepcji, co oczywiście nie oznaczało usunięcia Mazowsza z jej politycznego azymutu. Sytuacja zmieniła się, kiedy Mazowsze, to ostatnie księstwo mazowieckie, zostało włączone do korony. Przejęto je dosyć szybko po śmierci ostatniego księcia, bo już 13 września 1526 roku. Jednak proces ten przebiegał pewnymi etapami. Faktyczne przyłączenie nastąpiło w lutym 1529 roku, a w grudniu tego roku Sejm w Piotrkowie oficjalnie ogłosił inkorporację Mazowsza do Królestwa Polskiego, co oczywiście zmieniało sytuację tych ziem na przyszłość. Trzeba zauważyć, że integracja prawnoustrojowa tych ziem mazowieckich oraz likwidacja tego partykularyzmu dawnego księstwa postępowały stopniowo i rzeczywiście tutaj ten proces przebiegał etapami. W latach 30. XVI wieku Sejmik Mazowiecki przeprowadził kodyfikację statutów i zwyczajów księstwa, co służyło likwidacji odrębności prawnych, ale Mazowsze jeszcze przez kilkadziesiąt lat zachowało pewną odrębność, ponieważ prawo polskie przyjęło dopiero w roku 1577, zachowując przy tym zresztą pewne odrębności, które nazywane są ekscerptami mazowieckimi. Królowa po włączeniu ostatniej z tych mazowieckich dzielnic, czyli Księstwa Mazowieckiego, przystąpiła do takich bardziej intensywnych prób stworzenia prywatnego majątku rodziny królewskiej, oczywiście nie ograniczając się czy nie skupiając się wyłącznie na Mazowszu, ale włączając te ziemię w ten swój szeroko zakrojony plan. Było to zresztą istotne dla królowej od samego początku jej pobytu w Polsce. Bardzo szybko zdała sobie sprawę, że król nie jest w stanie utrzymać swojej powagi, autorytetu monarszego, jeśli nie dysponuje odpowiednimi środkami materialnymi, a otrzymuje jedynie nieregularne podatki uchwalane przez szlachtę, dosyć nieregularne właśnie i zawsze kosztujące pewne ustępstwa polityczne. Z właściwą sobie energią przystąpiła zatem do włączenia Mazowsza w te plany budowania podstaw materialnych dynastii. W 1528 roku uzyskała specjalne królewskie zezwolenie na wykup zastawionych królewszczyzn, a w latach 1532-1536 z inicjatywy królowej zarząd nad domeną mazowiecką przejął jeden z jej najbliższych współpracowników, Piotr Gamrat, który tutaj dopilnowywał interesów królowej. W 1536 roku król Zygmunt Stary potwierdził to zezwolenie sprzed kilku lat odrębnym dokumentem, w którym czytamy: rozważając, iż umysł jej królewskiej miłości jest skłonny do rewindykacji dóbr naszych, tak w Królestwie Polskim, jak i w Wielkim Księstwie Litewskim, do stołu naszego należących, jednak różnymi zapisami obciążonych i zastawionych, już przed 8 laty zgodziliśmy się i zezwoliliśmy jej wyraźnie, aby mogła wyżej wymienione dobra nasze w jakikolwiek sposób i komukolwiek w państwach naszych gdziekolwiek zastawione lub zapisane z rąk posiadaczy wykupić. Spośród 16 miast i 191 wsi skupionych w latach 1530-1536 były także mazowieckie.
W 1530 roku królowa odzyskała dla domeny monarszej Płock i Mławę, a także Białą z Maszewem, Topolno i Osmólską wieś. To był początek. Wszędzie po przejmowaniu dóbr Bona stosowała ten sam modus operandi. W przejmowanych dobrach najpierw sporządzano dokładny spis ludności i jej zobowiązań oraz inwentaryzowano cały zastany majątek. Po tym, kiedy przyjrzano się sytuacji, dokonywano bardziej sprawiedliwego rozłożenia ciężarów podatkowych, a w konsekwencji prowadziło to do usprawnienia całej gospodarki. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, a może nawet rzadko, procesy te przebiegały sprawnie i bez oporów. Czasu i zabiegów wymagało przełamywanie uprzedzeń, wyparcie dawnych zwyczajów, ukrócenie działań o charakterze sabotażowym prowadzonych przez poprzedni aparat, ale cierpliwość, konsekwencja, determinacja królowej i jej współpracowników przynosiła efekty. Mieszkańcy przekonywali się z czasem, że gros tych zmian leży po prostu w ich interesie. Ujednolicenie świadczeń, zamiana danin w naturze na świadczenia pieniężne, usuwanie okrutnych, niesprawiedliwych dzierżawców i zarządców przekonywało poddanych najpierw do działań królowej, a w konsekwencji także i do niej samej. W mazowieckiej historii królowej Bony, albo też w bonowskiej historii Mazowsza szczególne znaczenie miał rok 1545. 11 marca tego roku na Sejmie zatwierdzono zmianę dotychczasowej wdowej oprawy królowej, którą ta przekazała swojej synowej Elżbiecie Habsburżance, pierwszej żonie Zygmunta Augusta. Królowa zamieniła te dobra na Mazowsze. Wykorzystała do tego bardzo dogodny pretekst, używając argumentu, że nie należało młodej królowej dawać oprawy innej niż te przyznawane polskim królowym aż od roku 1461, czyli kompleksy królewszczyzn małopolskich i wielkopolskich. Gospodarna Włoszka zrobiła świetny interes. Nowa oprawa, oprawa mazowiecka, miała od dawnej znacznie większy potencjał majątkowy, no i w przyszłości miała też przynosić znacznie wyższe dochody. Interes był świetny i w idealnym momencie, ponieważ Elżbieta Habsburżanka zmarła w czerwcu 1545 roku, czyli zaledwie 3 miesiące po formalnym zatwierdzeniu zamiany. Idealne wyczucie czasu. Przyznane Bonie dobra obejmowały 12 starostw grodowych: ciechanowskie, czerskie, kamieńczykowskie, liwskie, łomżyńskie, makowskie, nurskie, różańskie, warszawskie z miastem Warszawą, wiskie, wyszogrodzkie i zakroczymskie oraz prawie drugie tyle bogatych tenut niegrodowych, czyli Bątków, Błonie, Garwolin, Grójec, Latowicz, Osiecko, Ostrołęka, Piaseczno, Stanisławów i Warka oraz liczne pojedyncze, drobniejsze dzierżawy. Co ważne, według postanowienia królewskiego wszyscy mazowieccy starostowie, wszyscy urzędnicy, a także wszyscy mieszkańcy zobowiązani byli do złożenia przysięgi na wierność królowej i przysięga ta zawierała zobowiązanie, że po śmierci królowej będą posłuszni tylko wyznaczonym przez nią urzędnikom, co oczywiście dawało dobre perspektywy, jeśli chodzi o przyszłość tej oprawy. Królowa opuściła Kraków i przeniosła się na Mazowsze dopiero w roku 1548, więc z długiego 38-letniego pobytu w Polsce z Mazowszem królowa związana była przez ostatnich 8 lat swojej bytności nad Wisłą. Oczywiście była to naturalna droga królowej wdowy. Po śmierci
męża, króla Zygmunta Starego, w kwietniu 1548 roku. Naturalną konsekwencją było objęcie tronu przez jego następcę, syna Zygmunta Augusta, i równie naturalne było to, że królową na Wawelu będzie od tej pory żona młodego króla. Rolą królowej wdowy było usunąć się do swoich dóbr oprawnych. W przypadku królowej Bony odbyło się to odejście z centrum życia politycznego państwa w sposób szczególny, w szczególnej, specyficznej atmosferze, bo ona opuszczała Kraków w poczuciu klęski, i to takiej klęski na wielu poziomach czy na wielu płaszczyznach. Przegrała bowiem kilka niezwykle istotnych dla niej spraw i starć. Przegrała batalię o uczucia syna, przegrała batalię o monarszy majestat i w końcu o rację stanu. 3 ogromne klęski. Źródłem, znaczy może katalizatorem tych wszystkich klęsk był konflikt o wybrankę Zygmunta Augusta, litewską magnatkę Barbarę Radziwiłłównę, którą z historyczną precyzją należałoby raczej nazywać Barbarą z Radziwiłłów-Gasztołdową, ponieważ wychodząc za mąż za Zygmunta Augusta nie była panną, a wdową. Konflikt o Barbarę doprowadził najpierw do zerwania stosunków między królową Boną, która z całą mocą i z wszystkimi siłami wystąpiła przeciwko małżeństwu syna, widząc z nim zresztą zupełnie słusznie złamanie tradycji, praw, a także duże niebezpieczeństwa dla powodzenia dynastii. A później, po śmierci Barbary Radziwiłłówny w maju 1551 roku, do trwałej niechęci między matką a synem, a nawet niektórzy badacze są skłonni uczucia Zygmunta Augusta do matki w tym okresie określać wprost nienawiścią, której nie udało się przezwyciężyć im obojgu aż do śmierci królowej Bony. Ofiarą tego rodzinnego konfliktu padły przede wszystkim młodsze siostry króla, które gwarny dwór krakowski i piękny renesansowy Wawel zamieniły na peryferyjne Warszawę, Ujazdów, Łomżę czy Gostynin. Królewny z godną podziwu cierpliwością znosiły z pewnością monotonne życie na uboczu i inne niedogodności tego mazowieckiego pobytu, ale też, i to chyba trzeba widzieć jako plus tej sytuacji, mogły też wiele się nauczyć od swojej matki, która natychmiast rzuciła się w wir zajęć administracyjnych i gospodarskich. Chyba właśnie wtedy, na tym, jak to niektórzy mówią, mazowieckim wygnaniu, nie było to wygnanie, to była naturalna droga królowej wdowy, która usuwała się z centrum i osiadała w swych dobrach. Na tym Mazowszu chyba Bona w końcu dostrzegła swe młodsze córki, które niezauważenie już dawno przestały być dziećmi. Czas jakiś nie były już podlotkami, a odpowiedzialni za ich przyszłość, skupieni na zupełnie innych sprawach, jakby nagle zaskoczeni dostrzegli, że jagiellońskie panny mają już po 20 kilka lat i żadnych realnych widoków na korzystne małżeństwa. Bona przystąpiła do nadganiania tego straconego czasu, ale były co najmniej 2 ale. Dostępny rynek matrymonialny nie miał wówczas do zaoferowania wiele, a układanie przyszłości młodych Jagielonek wymagało zgodnej współpracy z Zygmuntem Augustem, naturalnym opiekunem osieroconych królewien. Podejmowane przez Zygmunta Augusta i Bonę próby były dla nich obojga ciężkimi doświadczeniami.
W maju 1552 roku miała miejsce pierwsza taka sytuacja. Wówczas cała jagiellońska familia spotkała się w Płocku. Obecna była Bona z 3 młodszymi córkami. Przybyła królowa Węgier Izabela ze swoim 13-letnim wówczas synem Janem Zygmuntem oraz Zygmunt August. Jak ciężkie były te spotkania, widać po fakcie, że król przybył na to jednodniowe spotkanie do Płocka, spędziwszy cały miesiąc w niedalekim Gostyninie i tylko raz spotkał się z matką. Podobnie jak inne spotkania po 1550 roku, a przed wyjazdem królowej Bony z kraju, to także było chłodne, konwencjonalne i pełne skrywanych mniej lub bardziej wzajemnych uraz i wyrzutów. I co najgorsza, niewiele one zmieniały w sytuacji posuwających się w latach młodszych sióstr króla. Początkowo w Warszawie królowa i jej córki zamieszkały w obrębie murów miejskich, w dworze mniejszym. To było taki zespół budynków mieszkalnych w północnej części obszaru dworskiego, które powstały do końca XV wieku i tradycyjnie zajmowane były przez matki, żony i siostry książąt mazowieckich. Łączył się ten dwór mniejszy przez przymurze wschodnim, łaźnią, kuchnią i gankiem z domem, czy też dworem wielkim. To był taki reprezentacyjny, 3-kondygnacyjny gotycki budynek, w którym na pierwszym piętrze zlokalizowane były pomieszczenia mieszkalne, a w przyziemiach mieściły się reprezentacyjne sale sądów i zgromadzeń. Królowa i jej córki zamieszkały w tym dworze mniejszym. Po włączeniu Mazowsza do korony nie podejmowano w obrębie zamku, dawnego zamku książąt mazowieckich żadnych większych prac budowlanych. W latach 1537-1546, gdy starostą warszawskim i zarządcą zamku był Jan Dzierzkowski, zniesiono tutaj jedynie kilka drugorzędnych budynków o charakterze gospodarczym. Jedyną znaczniejszą inwestycją budowlaną w tym czasie była rozbudowa wieży grodzkiej, do której dobudowano przybudówkę, więc nie były to też jakieś ogromne inwestycje. W 1549 roku przeprowadzono lustrację zabudowań dworskich, która z pewnością pozostawała w związku z przystosowywaniem zamku na potrzeby królowej i jej córek. Z pewnością przeprowadzono wówczas prace remontowe czy adaptacyjne, ale z inicjatywy królowej nie podejmowano w Warszawie żadnych znaczących prac budowlanych. Bona często mieszkała też w Ujazdowie. Tam też podjęła takie działania budowlane, żeby przystosować te rezydencje do potrzeb, no bo wówczas ona rzeczywiście nie spełniała standardów, których należałoby oczekiwać. No a także królowa pomieszkiwała w wielu innych miejscowościach na Mazowszu. Zamek za mazowskiego pobytu królowej Bony nie był także świadkiem wielu i ważnych wydarzeń. Warto odnotować szczególnie dwa. Był zamek w Warszawie świadkiem królewskiego ślubu, co prawda per procura, ale jednak w 1556 roku. Natomiast zanim to wydarzenie miało miejsce, w latach 1555-56 stał się zamek w Warszawie domem dla zupełnie nieoczekiwanych i zaskakujących gości. Obecność tych dwóch dam też jest takim bardzo interesującym rysem i do charakterystyki królowej Bony,
interesującym i chyba dosyć odosobnionym. Schronienie w Warszawie znalazły bowiem Beata i Elżbieta, zwana Halszką, Kościeleckie. Beata Kościelecka była córką podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego i Katarzyny Telniczanki, czyli wieloletniej towarzyszki życia Zygmunta Starego i matki jego trojga przedmałżeńskich dzieci. Według powszechnie kolportowanej plotki miała być też córką samego króla. Trudno więc nie docenić wyjątkowej wielkoduszności Bony, która nie zważając na rozsiewane na krakowskim dworze plotki, z niezwykłą konsekwencją i taką rzeczywiście uroczą troską zaangażowała się w sprawy najpierw Beaty dziecka, później Beaty dorosłej kobiety, a w końcu także Beaty matki i córki Elżbiety. Pierwszym mężem Beaty był Ilia Ostrocki, z potężnego i bajecznie bogatego książęcego rodu. Poślubiła go w lutym 1539 roku, a już w sierpniu tego roku była brzemienną wdową. Po tym szybkim owdowieniu Beaty to królowa Bona przejęła faktyczną opiekę i nad nią, i nad urodzoną jako pogrobowiec córką Elżbietą i trzeba też dodać nad ich ogromną fortuną odziedziczoną po ojcu, choć oficjalnym opiekunem obu kobiet był król Zygmunt August. Gdy Elżbieta podrosła, jako spadkobierczyni tej ogromnej fortuny Ostrockich stała się obiektem rzeczywiście z czasem coraz bardziej brutalnych intryg matrymonialnych. Królowa wówczas dała schronienie obu prześladowanym kobietom na swoim warszawskim dworze. Warto podkreślić, że nie tylko schronienie, ponieważ aktywnie włączyła się w ten bardzo skomplikowany, matrymonialny, właściwie polityczno-rodowo-matrymonialny spór, który znaczony był porwaniami, zabójstwami, ucieczkami i sądowymi wyrokami. Sprawa Halszki, jej matki, stała się też okazją do nielicznych już wówczas spotkań królowej Bony i Zygmunta Augusta właśnie w Warszawie. I to królowa Bona ostatecznie pomogła swojemu synowi zakończyć ten bardzo niebezpieczny konflikt. Skłoniła Beatę do zgody na to, by jej jedynaczka wyszła za mąż za królewskiego kandydata, czyli wojewodę brzesko-kujawskiego Łukasza Górkę. Oboje też, i królowa, i Zygmunt August, uczestniczyli w ceremonii pod przewodnictwem Stanisława Czarnkowskiego. Na tym nie koniec. Bona uchroniła też 16-letnią wówczas pannę młodą przed konsumpcją małżeństwa. To było bardzo istotne w kontekście jego ważności i późniejszych starań matki młodej panny młodej o stwierdzenie ważności tego małżeństwa. Za namową królowej Bony ten nieszczęśliwie odrzucony małżonek opuścił Warszawę, licząc na to, że czas i dobre rady królowej ostatecznie skłonią ku niemu na razie bardzo niechętną mu młodą żonę. Jak skuteczna była ta ochrona królowej Bony, może świadczyć fakt, że po jej wyjeździe z Polski w 1556 roku Beata i Elżbieta padły w końcu ofiarą chciwych zalotników, straciły swój ogromny majątek, a resztę życia spędziły w uwięzieniu. Z pewnością miała rację, pisząc przed laty Maria Bogucka, że gdyby Bona pozostała w Polsce, ich los byłby zapewne inny. Zamek Królewski w Warszawie w ogóle miał w tym czasie swoistego pecha do smutnych uroczystości ślubnych. Do jednego z rzadkich w tym czasie takich wydarzeń o charakterze rodzinnych i rodzinnych spotkań doszło w Warszawie w styczniu 1556 roku, na krótko przed wyjazdem królowej Bony z Polski.
Okazją do tego familijnego zjazdu był ślub per procura Zofii Jagiellonki, czyli najstarszej z tych trzech pozostających wciąż niezamężnymi młodszych sióstr Zygmunta Augusta, z księciem runszwickim Henrykiem II Młodszym. Wówczas do Warszawy przyjechali członkowie jagiellońskiej rodziny. Zygmunt August z trzecią, poślubioną w 1553 roku żoną Katarzyną Habsburżanką, węgierska królowa Izabela Zapoja. To uroczyste z natury rzeczy wydarzenie przebiegało jednak w takiej dość ciężkiej atmosferze, nie tylko ze względu na trudne i skomplikowane relacje pomiędzy uczestnikami tego rodzinnego zgromadzenia. Do szczególnie radosnego nastroju nie skłaniały też okoliczności matrymonialne. Urodzona w 1522 roku Zofia, a więc panna już 34-letnia, wychodziła za mąż za partię, łagodnie mówiąc, dalece poniżej oczekiwań. Tak samej królewny, jak i całej jagiellońskiej dynastii. Henryk II Młodszy był niemal dwukrotnie starszy od swej też przecież niemłodej żony. Był ojcem bardzo licznego potomstwa z prawego i nieprawego łoża, a do tego, wbrew tytułowi, który nosił, nie władał całym Brunszwikiem, a zaledwie czwartą jego częścią, Brunszwikiem Wolfenbüttel. Jak bardzo nieprzygotowana była jagiellońska rodzina do wydawania kolejnych młodszych sióstr za mąż, może świadczyć fakt, że Zofia nie była w żaden sposób przygotowana materialnie do zamążpójścia. Jak pisano, wyprawę udało się skompletować. Uformowano także orszak, za to skrupulatnie zanotowano, że wszystko to kosztowało sumę niemal 7 000 złotych. Te przygotowania prowadzone w sposób chaotyczny i taki na prędce przyniosły jednak zaskakująco dobry efekt. Pisarz skarbowy i sekretarz króla Zygmunta Augusta Rafał Wargawski donosił władcy, że królowna jej miłość Zofia na tak krótkim czasie bardzo dobrze się wyprawiła, a zwłaszcza jej żadnej rzeczy nie było gotowej, okrom koni, a 3 wielkich kolebek. Król jego miłość będzie raczył obaczyć z regestu tego, co kosztuje ta wyprawa tak gwałtowna, której i sam nie nadziałem, aby mogła być takowa, jaka za łaską Bożą się uczyniła. Panna młoda, pomijając te wspomniane już kwestie, też szczególnie nie mogła się cieszyć swym posagiem, ponieważ nie był on bardzo wysoki. Mało tego, następnego dnia po ślubie ta niemłoda, już para młoda, została zobowiązana do podpisania dokumentu, w którym zrzekli się spadku po ojcu, matce i bracie Zofii. Było tam tylko jedno takie zastrzeżenie, które otwierało jakąkolwiek szansę na uzyskanie pewnych korzyści w tym zakresie. To znaczy w wypadku bezdzietnej śmierci króla Zygmunta Augusta Zofia i jej dzieci miałby prawo do dziedziczenia prorata dóbr macierzystych ruchomych, a dóbr nieruchomych tylko we Włoszech, więc skromne to było rzeczywiście zabezpieczenie. No nie może więc dziwić dość ponura atmosfera, która towarzyszyła temu wydarzeniu na Zamku Warszawskim. Jego uczestnicy nie mogli też zapewne przypuszczać, że te warszawskie zaślubiny per procura Zofii będą ostatnią okazją do rodzinnego spotkania w gronie żyjących jeszcze członków jagiellońskiej dynastii. Początek, bardzo spóźniony tego nowego małżeńskiego życia Zofii był jednocześnie rodzinnym pożegnaniem. 2 dni po wyjeździe Zofii, 1 lutego 1556 roku, po wysłuchaniu mszy
raczyła wyjechać także królowa Bona. Zostawiając w Warszawie 33-letnią Annę i 30-letnią Katarzynę, jak można przeczytać w literaturze, bez grosza, ze skąpo zaopatrzoną spiżarnią i niewesołymi perspektywami na przyszłość. Oczywiście nie tylko Zamek Warszawski tutaj miał pewne zyski z obecności królowej, ale korzystała cała Warszawa. Gdy Bona osiadła na Mazowszu, Warszawa liczyła sobie około 6 000 mieszkańców, czyli ponad 3-krotnie mniej niż wówczas Kraków, a aż 5-krotnie mniej niż Kraków sprzed katastrofalnej epidemii z roku 1543. Miała jednak Warszawa swoje istotne atuty. Było to przede wszystkim korzystne położenie na skrzyżowaniu dróg handlowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, co oczywiście dawało jej istotne przewagi w odniesieniu do innych miast tego regionu. Zaznaczał się wówczas wzrost znaczenia szlaku wiślnego, więc pod sprawnym zarządem szybko zaczęło przynosić to wymierne i bardzo dobrze widoczne skutki. Oczywiście korzyści Warszawa czerpała z samego faktu pobytu królowej i jej córek. Dwór dawał możliwości zarobku licznym dostawcom, a do Warszawy przybywali petenci, którzy w oczywisty sposób przyczyniali się do ożywienia rynku usług wszelakich zwłaszcza. Jeszcze przed przeprowadzką na Mazowsze, a już po uzyskaniu tej oprawy, czyli w roku 1546, Bona wystarała się, a może raczej wymogła na swoim mężu wydanie takiego dokumentu, który zwalniał mieszkańców Warszawy od ceł. Zostały jedynie pograniczne. Na jej prośbę monarcha potwierdził ten przywilej jeszcze dwukrotnie, ponownie w roku 1546 i później także w 1547, z tym, że w tym 1547 królowa Bona rezolutnie dorzuciła do niego także zwolnienie od wszelkich opłat, myt i opłat mostowych czy rynkowych. Dzięki więc tym zabiegom królowej Bony warszawianie cieszyli się właściwie wolnością handlową, niewiele różniącą się od tej szlacheckiej, czyli rzeczywiście mieli fantastyczne perspektywy rozwoju. Bo ona wprowadziła też szereg, dziś byśmy powiedzieli, rozwiązań prorozwojowych w odniesieniu do mazowieckiego, a ściśle warszawskiego rzemiosła, czyli potwierdzenia statutów cechowych, poparcie dla tworzenia zakładów produkcyjnych, które wówczas powstawały, takie specjalistyczne zakłady jak młyny szlifierskie czy papiernicze albo bielarnia. Mądrości i racjonalności tej działalności Bony w zakresie gospodarki w Warszawie dowodzi także przedziwna jej dbałość o ochronę przeciwpożarową miasta. I o tym królowa pomyślała. Wydała liczne zarządzenia, które bardzo przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie. Bona fantastycznie odnalazła się w tych takich bardzo nietypowych mazowieckich warunkach i dzięki tym swoim specjalnym uprawnieniom, chociażby w zakresie poboru ceł czy zwierzchnictwa nad starostami, władzy sądowniczej, Mazowsze pod jej ręką, pod jej okiem, dzięki jej działaniu właściwie zaczęło się zamieniać w takie własne państwo, które biorąc w cudzysłów nazywamy państwem mazowieckim królowej Bony. Państwem, którego, to trzeba szczególnie podkreślić, królowa nigdy nie zamierzała od korony odrywać, co oczywiście zarzucali jej co bardziej podejrzliwi przedstawiciele szlachty, których niepokoiło to, że
bo ona skupiła w swoich rękach ogromny ziemski majątek, ale także tutaj niepokojące były te bardzo długotrwałe jeszcze odrębności ustrojowe Mazowsza, a także jego ekscentryczne położenie. Wobec tego wśród licznych zarzutów wobec królowej Bony pojawia się i ten, że zamierzała niedawno włączona do korony Mazowsza oderwać. Mazowieckie królewszczyzny obejmowały łącznie 35 miast, ponad 250 wsi, niemal 100 folwarków i dobrze ponad 200 młynów. Królowa zorganizowała to wszystko w sposób właściwie wzorowy i bardzo szybko zaczęło to przynosić zmianę w osiągach i wynikach gospodarczych. Podźwignęła królowa oddane jej w zarząd dobra, bardzo często podnosząc je ze stanu dewastacji, można by powiedzieć właściwie ruiny, i szybko doprowadziła do podniesienia ich dochodowości. Jak szybko i jak bardzo? Na początku działalności królowej Bony, czyli w latach 30. i 40. XVI wieku, przynosiły one przeciętnie 10 000 złotych. Według danych z roku 1555 już niemal 30. Także w bardzo krótkim czasie królowa potroiła dochody z tych dóbr. Gdy królowa wyjeżdżała z Polski w roku 1556, wszystkie, bez wyjątku, wszystkie dobra były w stanie rozkwitu. Poza Warszawą królowa szczególnie lubiła podwarszawski Ujazd oraz Łomżę. W obu tych miastach sporo inwestowała i w Ujeździe zaczęła budowę nowej rezydencji, wokół której zakładała planowane modą włoską ogrody, zwierzyniec. Zorganizowała też w Ujeździe fantastycznie prosperujący folwark, który zaspokajał także potrzeby królowej, jej córek i dworu. W Łomży, w Gostyninie wyremontowała stare zamki, wokół zamków zakładała ogrody, sadzawki rybne. Klimat i umiejętności pozwalały także na zakładanie winnic. Szczególnie tutaj wiele do zawdzięczenia królowej Bonie ma Łomża, która stała się pod jej rządami kilkutysięcznym miastem, bardzo żywym, prężnym ośrodkiem handlu, bydłem, zbożem, miodem, woskiem, rybami. Łomżę lubiła też królowa z jeszcze jednego powodu. W pobliskiej puszczy chętnie oddawała się łowom, swojej ulubionej od wczesnej młodości rozrywce. Sporym miastem pod panowaniem królowej Bony stał się Gostynin. Według badaczy mógł liczyć nawet około 2000 mieszkańców. Królowa też zadbała o takie gospodarcze funkcjonowanie miasta. Był w nim browar, 7 młynów, a fantastycznie funkcjonowała gostynińska winnica. Po wyjeździe Bony w 1564 roku przeprowadzono lustrację zamku i przynależnych do niego ziem i według tej lustracji miała wina dosyć i szczepów niemało. I stwierdzał lustrator, tego sadu i winnicy, gdyby pilnie opatrywano, byłby tego pożytek niemały. Ale nie opatrywano pilnie i bardzo szybko zaczęło brakować gospodarskiej ręki Bony i jej gospodarskiego oka. I już pod koniec XVI wieku zamek w Gostyninie, tak wspaniale prezentujący się jeszcze w latach 50., określono jako opuszczony i bardzo zniszczony. Działała Bona także w Czersku, gdzie podjęła decyzję o rozbudowie miejscowego zamku. Powstała wówczas tak zwana rezydencja Bony, czyli pałac, który nazywany był Wielkim Domem, wzmiankowany w 1549 roku. Tutaj królowa także wyposażyła bardzo bogato zamkową kaplicę pod wezwaniem świętego Piotra. Na zamkowych wzgórzach założono sady, ogrody, winnice. Rozbudowany został także zamek w Liwie.
Zyskało też znacząco starostwo płockie. To jest bardzo interesująca historia, ponieważ starostwo płockie królowa Bona wykupywała stopniowo w latach 1529-1539 i jeszcze na spółkę z kasztelanem dobrzyńskim Szczęsnym Strzeńskim. Oczywiście z pobudek ekonomicznych, natomiast wykup tego starostwa sprawił, że uwolniła jego mieszkańców od niezwykle uciążliwego starosty i dzisiejszym językiem mówiąc dała im szanse rozwojowe. Zadbała o odnowienie przywilejów handlowych, interweniowała u zarządców, którzy jeszcze nauczeni starą praktyką uciążliwego starostu nadal praktykowali taki sposób obchodzenia się z poddanymi. Broniła praw mieszczan wobec przedstawicieli i władzy świeckiej, i władzy kościelnej. Rzeczywiście brzmi to trochę laurkowo, ale naprawdę trudno inaczej mówić o działalności Bony w tej dzielnicy. Jak jej nie docenić, skoro jeszcze 7 lutego 1556 roku, a więc już w drodze do Włoch, wyjechała z Warszawy 1, więc już niemal tydzień podróżując, pisała do starosty płockiego Andrzeja Siepskiego. W liście zezwalała mu na wyrąb dębów, które potrzebne były do zrobienia kanałów, rur takich kanałowych, które były potrzebne w związku z naprawą mostu zamkowego w Płocku i opominała go kolejny raz, żeby tak wycinać potrzebne drzewa, aby nie niszczyć lasu. Dziś nazwalibyśmy to pewnie zrównoważoną ekologiczną gospodarką. Kluczem do takiego bardzo sprawnego przebiegu tych wszystkich administracyjnych i gospodarczych działań Bony, jej takiej działalności naprawczej, racjonalizatorskiej, byśmy to dzisiaj powiedzieli, a później do utrzymania tych wysokich standardów była kadra. Kadra fachowych, lojalnych urzędników. Uwagę zwraca już skład personalny dworu królowej jeszcze w czasie jej pobytu na Wawelu, ponieważ widzimy wśród tych ludzi bardzo liczną reprezentację szlachty mazowieckiej albo też szlachty pochodzących z ziem graniczących z Mazowszem. To jest bardzo ważne i bardzo interesujące, ponieważ szlachta ta rozdrobniona, zubożała, rozrodzona niezwykle, z reguły nie mogła szczycić się koneksjami rodzinnymi, nie posiadała znaczącego majątku i swój awans społeczny, a także awans majątkowy mogła zawdzięczać przede wszystkim sobie, własnym ambicjom, determinacji w zdobywaniu wykształcenia, w osobistych zasługach. I tutaj fantastycznie splotły się potrzeby Bony i potrzeby mazowieckiej szlachty. Bardzo szybko Bona właśnie wśród mieszkańców swoich dóbr zaczęła wyławiać, wyszukiwać, a miała do tego całkiem dobre oko, wyróżniające się, wybijające się jednostki i z dużym zaufaniem zaczęła powierzać im reorganizację swoich mazowieckich królewszczyzn. Bardzo dobrze to owocowało, a także dawało oczywiste szanse awansu tej ubogiej mazowieckiej szlachcie. Bo nam najbardziej znana, ale to niech będzie taki przykład, który pokazuje szersze zjawisko, jest Adam Pilchowski, który pochodził z takiej niezamożnej rodziny z Pilchowa w powiecie wyszogrodzkim, który jako młodzian został zatrudniony na dworze królowej Bony i został rewizorem jej dóbr na Podlasiu. Bona zadbała też o jego karierę duchowną, był proboszczem w kilku parafiach na Mazowszu, otrzymał kanonię warszawską, zadbała też o to, żeby w odpowiednim czasie dostał probostwa w Zagroczymiu i w Wiźnie. Jak świetna to była kariera, niech świadczy fakt, że jej zwieńczeniem było referendarstwo koronne, a także biskupstwo chełmskie. To jest taki chyba
też dobre świadectwo tego, czego uczyli się ci ludzie od Bony, ponieważ biskup Pilchowski przejął diecezję chełmską w bardzo złym stanie materialnym i moralnym i wzorem swojej protektorki bardzo szybko, sprawnie i skutecznie zaczął ją z tego stanu zapaści podnosić. Królowa, jak sądzono, czuła się na Mazowszu niejako na wygnaniu. Tego nie wiem, ale z pewnością została odsunięta od głównego nurtu spraw i mimo, że rzeczywiście fantastycznie sprawdzała się w tej pracy administracji, zarządzania, gospodarowania tymi terenami, coraz częściej zaczęto mówić o tym, że królowa Bona sposobi się do wyjazdu z Polski. Nie były to plotki nowe. Zaczęto o tym po raz pierwszy mówić już w roku 1547. Wróciły te plotki w roku 1949. Królowa na poważnie zaczęła rozważać wyjazd na przełomie roku 1552 i 1553, a zdaje się, że decyzję ostateczną podjęła w roku 1555. Natomiast takim dogodnym pretekstem uczyniła kurację antyreumatyczną, którą miała podjąć właśnie w Wodach we Włoszech. Oczywiście był to pretekst, sytuacja była dużo bardziej skomplikowana i nakładały się na nią cały splot wydarzeń o charakterze politycznym i rodzinnym. Przed wyjazdem królowa Bona zrzekła się wszystkich dóbr nieruchomych w Polsce, natomiast pozwolono jej wywieźć dobra ruchome i do dzisiaj krążą legendy o nieprzebranych skarbach, które królowa Bona z Polski wywiozła. Dobra królowej Bony po jej wyjeździe do Włoch i śmierci w 1557 roku królowa wyjechała. Tutaj też jest relacja wspomnianego już Rafała Wargawskiego, który donosił Zygmuntowi Augustowi, który nie przybył pożegnać matki, że dnia dzisiejszego królowa jej miłość o 8 na pół zegarzu mszy śpiewanej wysłuchawszy raczyła wyjechać. Wydaje się też, że Bona nie traktowała swojego wyjazdu jako nieodwracalnego i wyjazdu na zawsze. Wiele jej działań, wiele jej aktywności w czasie pobytu we Włoszech świadczy, że rzeczywiście przemyśliwała o tym, żeby wrócić do Polski, zwłaszcza chyba ciążyła jej sprawa tych bardzo złych i bardzo raniących ją jako matkę relacji z synem. Nawet jeżeli królowa myślała o powrocie do Polski, nie zdążyła, zmarła otruta 19 listopada 1557 roku w Bari i tam też została pochowana. Dobra mazowieckie prawy po śmierci królowej Bony stanowiły przedmiot ostrych zatargów na Sejmie, najpierw z Zygmuntem Augustem, a także później z Anną Jagiellonką, ale ostatecznie u schyłku XVI wieku znalazły się one w domenie dóbr monarszych. Po rządach królowej Bony na Mazowszu zostało bardzo niewiele materialnych śladów, które dzisiaj widoczne byłyby w przestrzeni tego obszaru, choć oczywiście zostały liczne źródła, które podobnie jak cała działalność królowej Bony na Mazowszu czekają na swojego rzetelnego i oddanego badacza. Natomiast co jest interesujące, obok takich rzeczywistych, udokumentowanych źródłowo śladów obecności królowej Bony w Warszawie i na Mazowszu, w przypadku tej dzielnicy, inaczej niż w pozostałych polskich województw, mamy do czynienia z taką bardzo trwałą, bogatą, wielowątkową, lokalną pamięcią o królowej Bonie, i to w większości pamięcią dobrą, co też stanowi pewien wyjątek. Tutaj możemy pominąć, chociaż one są bardzo interesujące jako pewne fenomeny historyczne, legendarne opowieści o Białej Damie,
na zamku w Czersku, o klątwie Bony, która miała doprowadzić do wyschnięcia jeziora Krusko na północnym Mazowszu, o jej duchu, który straszy na terenie Grodziska pod Łomżą, które nazywa się Górą Królowej Bony, czy też takiej urokliwej opowiastce o hałaśliwych żabach i pomocnych bodzianach w Latowiczach. To są wszystko rzeczywiście przekazywane w tradycji ustnej od wieków legendy związane z obecnością królowej na Mazowszu. Trzeba je także widzieć i pamiętać o nich w kontekście charakterystyki pamięci o włoskiej królowej na Mazowszu. Natomiast niektóre z tych opowieści mają do dzisiaj swoje materialne ślady, chociaż związki z królową są mocno wątpliwe, ale za to dowodzą silnej i mocnej pamięci o dobrej królowej na Mazowszu. Według legendy królowej miał zawdzięczać powstanie niezachowany dzisiaj kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na warszawskiej Białołęce, który zgodnie z tradycją miał zostać ufundowany przez królową Bonę w roku 1534. Sądząc o trosce królowej, także o jej poddanych, wcale to nie jest wykluczone, że i tego typu fundację mogła dokonać, zwłaszcza, że do dzisiaj zachował się kościół, który pochodzi z początku XVIII wieku, wybudowany przez Bernardynów. To jest najstarszy warszawski kościół drewniany, natomiast stoi z pewnością na miejscu kościoła czy kościołów, które datuje się właśnie na czasy, w których na Mazowszu rządziła Bona. Darem Bony, choć wiemy, że nie, ale do dzisiaj ta legenda jest utrzymywana, miał być także piękny, cudowny wizerunek Matki Bożej z kościoła w Białej Rawskiej, który dzisiaj jest sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej. Według legendy, która trwa do dzisiaj, miała go ufundować Bona, chociaż wiemy z innych źródeł, że pojawił się ten obraz w Białej Rawskiej dopiero w latach 70. XVII wieku i znamy go z wizytacji dopiero z początku XVIII wieku. Natomiast w istocie sukienka, która znajduje się na tym wizerunku, datowana jest na czasy królowej Bony, więc zwolennicy i wielbiciele królowej Bony skłonni są przypuszczać, że co prawda wizerunek nie jest ten, który ona darowała, ale zachowała się po tym pierwotnym wizerunku sukienka, która do dzisiaj zdobi Matkę Bożą w Białej Rawskiej. Jak przed 100 laty pisał Ignacy Baranowski, troskliwa o powiększenie swych dochodów wnikała Bona w najdrobniejsze szczegóły gospodarki. Podpisywała, a nawet własnoręcznie poprawiała wszystkie wychodzące z jej kancelarii umowy, nawet spraw błahych się tyczące. Rzeczywiście, historia królowej Bony na Mazowszu i historia Mazowsza pod rządami królowej Bony nie jest pisana językiem wielkiej polityki, przepysznych rezydencji, dworskich uroczystości i zbytkownych strojów. To jest historia pisana językiem gospodarskich dyspozycji, zestawień, problemami mazowieckich poddanych, natłokiem niezliczonych drobnych spraw, liczbami rachunkowymi, przejawami codziennej troski o zabudowania gospodarcze, o urządzenia przeciwpożarowe, o ogrodowe grządki i dobry urodzaj. Ale czy nie jest to historia także fascynująca? Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i uwagę i z pełnym przekonaniem zapraszam i zachęcam do wysłuchania i obejrzenia kolejnych wykładów z cyklu Królowe na Zamku Królewskim w Warszawie.